Jesteśmy w śródmieściu Poznania, prawdopodobnie nawet w jednej z najładniejszych jego części. Dzielnica Cesarska, dzielnica Zamkowa, dzielnica Uniwersytecka to trzy różne nazwy, ale na tę samą przestrzeń, która po przeszło 100 latach nadal imponująco w tym mieście istnieje i poznaniakom służy. Ale tak naprawdę ta przestrzeń mogłaby być też znakomitą ilustracją dziejów tego miasta i to szczególnie tych najciekawszych, najtrudniejszych zarazem dwudziestowiecznych, a może nawet więcej, nie tylko dziejów miasta, ale ilustracją historii tej części świata. Powstała w początku XX wieku na terenach dawnych umocnień, obwarowań wedle planu bardzo wziętego i znakomitego urbanisty Józefa Stübena. Zadaniem Stübena było połączenie starego Poznania z nowymi dzielnicami po zachodniej stronie, które do miasta włączono, a także skomunikowanie miasta z położonymi w pobliżu torami kolejowymi i węzłem kolejowym. Stüben wyszedł z tego zadania znakomicie. Zaproponował sprawny funkcjonalnie i komunikacyjnie układ dużych i małych ulic, przeplatanych większymi lub mniejszymi założeniami ogrodowymi zieleni. Ale oprócz tego za tym zadaniem stał także cel propagandowy. Otóż chodziło o to, aby w mieście położonym na kresach pruskiego imperium wznieść nowoczesną, reprezentacyjną dzielnicę, której tutaj brakowało, łącznie z cesarskim zamkiem, którego też tutaj oczywiście brakowało. Dzielnica zatem złożona została z wielu okazałych gmachów, przede wszystkim neoromańskiego, pseudośredniowiecznego zamku, najeżonego wówczas licznymi, monumentalnymi wieżami wyraźnej dominanty przestrzennej tej części miasta, położonej w pobliżu opery, teatru miejskiego wówczas, pomiędzy nimi wspaniałego neobarokowego gmachu bardzo ważnej instytucji kolonizacyjnej, a więc Pruskiej Komisji Kolonizacyjnej, odpowiedzialnej tak na dobrą sprawę za germanizację tych terenów, a także w pobliżu Akademii Królewskiej, czyli wyższej uczelni. Prócz nich wiele innych, mniejszych gmachów, a także kilka prywatnych domów dla najzasobniejszych mieszczan Poznania. Wszystko to zostało wyposażone w dosyć ostentacyjny program ikonograficzny, którego dominantą był oczywiście zamek, ale z najróżniejszymi przedstawieniami i figuralnymi, i heraldycznymi, a także stojący mniej więcej tutaj, gdzie dziś pomnik Poznańskiego Czerwca 1956 roku, monumentalny pomnik kanclerza Bismarcka. A więc powstała dzielnica władzy. Dzielnica, która miała być oznaką dominacji pruskiej na tych terenach, ale także kulturowej wyższości w Poznaniu. W 1918 roku nagle dzielnica cesarska cesarską być przestała. Ale oczywiście nie znikła z powierzchni ziemi. Stała się tak na dobrą sprawę trochę przeklętym dziedzictwem, bo z jednej strony nieustannie świadczyła o pruskości Poznania. Tak zresztą ten widok był odbierany przez osoby przybywające do miasta, szczególnie tych, którzy widzieli go jako pierwszy, wychodząc z pociągu, wtedy przecież podstawowego środka komunikacji. Z drugiej jednak strony ciągle składała się z użytecznych budynków, trwałych, solidnych, którym po prostu postanowiono dać nowych lokatorów. A więc po I wojnie światowej dokonała się, można powiedzieć, racjonalna polonizacja tej dzielnicy. Skuto najbardziej ostentacyjne przedstawienia heraldyczne czy też programy ikonograficzne. Usunięto pomnik Bismarcka. Do gmachów wprowadził się tak długo wyczekiwany Uniwersytet Poznański, a Zamek Cesarski stał się częściowo siedzibą prezydenta Rzeczpospolitej. Racjonalna polonizacja, chciałoby się powiedzieć. Ale nie tylko w ten sposób się to dokonało. Otóż zadziałał właściwie podobny mechanizm, jaki doprowadził do powstania dzielnicy cesarskiej, a więc wyposażono ją w kilka bardzo wyraźnych, wizualnych, architektonicznych i symbolicznych dominant. Kilka numerów dalej, za zamkiem, na wolnej działce, stanął okazały budynek dzisiejszego gmachu domu studenckiego Hanka Sawicka, zaprojektowany w formule monumentalnego, niemalże alkierzowego dworu, a więc powiedzielibyśmy narodowej w ówczesnym rozumieniu architektury. Miejsce pomnika bismarckowskiego zajął pomnik wdzięczności za odzyskanie niepodległości. Realizacja architektonicznie i urbanistycznie nieudana i źle wtedy oceniana, ale niewątpliwie symboliczna w owym czasie. Przejrzała się historia w dzielnicy cesarskiej, zamkowej, uniwersyteckiej już po chwili. W 1939 roku znów stała się dzielnicą w zasadzie rządową niemiecką. Zamek Cesarski siedzibą Adolfa Hitlera,
budynki uniwersyteckie siedzibą Uniwersytetu Rzeszy Teatr Miejski Poznański Teatrem Niemieckim. Po kilku latach znów to samo. To jest rzeczywiście światek historii, to miejsce. Znakomita urbanistyka, która w zasadzie służy ponadczasowo poznaniakom niezależnie od dziejów. Natomiast wszystko inne oczywiście podlega prądom historii, która się w budynkach i w tej przestrzeni przegląda i niewątpliwie ciągle jest to przestrzeń władzy o niezakończonej historii.